W brazylijskich legendach pojawia się stworzenie, duch kobiety, który przybiera postać muła z odciętą głową. Z miejsca odciętej głowy zamiast krwi tryska ogień. To podobno straszy żona pewnego rolnika, która uciekła z innym. Po tym, jak dowiedział się o jej niewierności, mąż zwariował i już nikt nigdy nie zobaczył jej żony. Jednak niedługo po zniknięciu, w każdy czwartkowy wieczór zaczyna się pojawiać niesamowite, bezgłowe stworzenie, a kto dostanie się pod jej kopyta, ten zostanie stratowany. W Ameryce Zachodniej oraz Meksyku znana jest legenda o zjawie ogiera Mustanga, znanego jako Wind Drinker. Podobno był biały, ale opisywany jest też jako płonący albo ognisty. Był to naprawdę inteligentny, odważny, zwinny koń i wszyscy chcieli go mieć. W 1879 roku wyznaczono za niego nagrodę. Przez długi czas nikomu nie udało się złapać ogiera, aż w końcu jednemu się wreszcie udało. Niestety gospodarz przywiązał go w swojej stajni i zostawił go bez jedzenia i wody, przez co zmarł. Podobno od tego czasu ludzie widzieli ducha białego ogiera jarzącego się alabastrowymi płomieniami w kępach mgły niedaleko Rio Grande. Często jest nieuchwytny i nieustępliwy, ale wiecznie spragniony i głodny. Według legendy Wind Drinker do dziś wędruje po Ameryce Zachodniej i Meksyku. Dziki łów to grupa duchów, która charakteryzuje się szybkim przelotem. Ma korzenie z La Santa Compania. Tej gromadzie duchów, demonów, czarownic i innych demonicznych stworów towarzyszą gromy, pioruny lub różnego rodzaju kataklizmy na ziemi. Porusza się ona w powietrzu i jest kierowana przez przywódcę, którym może być wódz, Bóg, demon lub inna istota, często używając mioteł, kijów, demonów czy innych wierzchowców. Większość opowieści o tej grupie duchów pochodzi z Francji, ale często mówi się o niej także w Irlandii, Niemczech i na Bałkanach. Istnieje wiele opowieści o dzikich polowaniach. Można je znaleźć m.in. w zapiskach pisarza króla Augusta II Mocnego. Swego czasu niejaki Benjamin Muller zobaczył na niebie grupę walczących duchów. Czy to mogła być tylko Fata Morgana? Od dłuższego czasu na terenie Wielkiej Brytanii regularnie pojawiają się doniesienia o obserwacjach dużych kolonii kotów, które nie powinny występować na wolności. Fala paniki nadeszła w połowie lat 80., kiedy to w 1983 roku prawie 80 owiec zostało zabitych na farmie w pobliżu Southampton w Anglii. Ciała owiec nosiły ślady ostrych pazurów i ogromnych zębów i wydaje się, że ataki przeprowadziło więcej drapieżników naraz. Obszar ten przez kilka tygodni został objęty nadzorem wojska i za złapanie atakującej bestii wyznaczono dużą nagrodę pieniężną. Od tego momentu ataki całkowicie ustały, jednak wiele osób twierdziło, że w oddali widzieli duże, czarne zwierzęta, przypominające pumy czy pantery. Dopiero kiedy żołnierze i myśliwi wycofali się z farmy, nieznana bestia zaatakowała ponownie. Do dziś nie wiadomo, jakie zwierzę zabiło tamtejsze owce. Znamy wiele przypadków NDE, ale o żadnym nie mówiło się tyle, ile o historii pewnego amerykańskiego nastolatka Bena Bridlowa. Ben, który od dziecka zmagał się z wrodzoną wadą serca, znalazł się na skraju śmierci aż 3 razy. Niestety, 4. był już dla niego ostatnim, ale zanim umarł, podzielił się swoimi doświadczeniami na YouTube. Według Bena umieranie jest spokojnym procesem. On także zobaczył jasne, przyjemne światło. Jak mówił, nie mógł oderwać od tego oczu. Zapomniał wtedy o jakimkolwiek strachu, a wszystko inne straciło jakikolwiek sens. Powiedział jeszcze, że wyraźnie pamiętał dobre odczucie swojego życia oraz wizję, jak stoi w białym pokoju obok swojego ulubionego rapera. Mężczyzna zmarł 25 grudnia 2011 roku. Wieczorem 5 lipca 2007 roku z górskiego jeziora polodowcowego Kanas, położonym na zachodnim krańcu Chin, wynurzyła się głowa węża.
Tajemniczego stwora uchwyciła pewna grupa turystów. Ponoć jest to legendarna istota nazywana Kanasi. Ponoć według legendy w głębinach żył potwór, który wciągał do wody konie i wielbłądy, które przychodziły na brzeg, aby napić się wody. Na świecie istnieje wiele szczytów, z którymi wiążą się historie o znikających ludziach lub niewyjaśnionych zgonach. O jednej z nich opowiedziałam w jednym z moich poprzednich filmów o tragedii na przełęczy Diatłowa. Chodzi o górę Ambondrombe na Madagaskarze. Mieszkańcy wyspy wierzą, że na jej szczycie splatają się dwa różne światy i jest to miejsce uważane za bramę do podziemi, co ma wyjaśnić, dlaczego czasami na jej zboczach znikają ludzie i zwierzęta. Wielu ludzi mówiło o przerażającej mieszaninie głosów ludzkich i zwierzęcych, wydobywających się z wnętrza góry. Mieszkańcy Madagaskaru wierzą, że górę strzegą tajemnicze siły, które karzą każdego, kto śmie się do niej zbliżyć. Jest też chroniona przez władze, które tylko w wyjątkowych sytuacjach udzielają zezwolenia na wejście, ponoć dlatego, że z góry nie wróciło już kilka wypraw. Obszar Point Pleasant w zachodniej Virginii w Stanach Zjednoczonych od prawie 200 lat dotykają śmiertelne katastrofy i tajemnicze tragedie, w których jednocześnie umiera dziesiątki osób. Na przykład w 1907 roku w tym rejonie doszło do najbardziej tragicznego wypadku górniczego w Ameryce, w wyniku którego zmarło 310 górników. 60 lat później na moście w okolicy doszło do wypadku, w którym zginęło 46 ofiar. W okolicy zmarło ponad 100 osób w różnych katastrofach lotniczych. W 1978 roku wyciekły toksyczne chemikalia, które zatruły tamtejszą ziemię i wody gruntowe. Był to niezwykły szereg pechowych wydarzeń, jak na tak małą społeczność. Miejscowi twierdzą, że wszystkie te zdarzenia są przyczyną klątwy rzuconej przez wodza Indian, zwanego Cornstalk, czyli łowca kukurydzy. Indianin rzucił klątwę, kiedy na jego oczach zamordowano jego syna, a jemu samemu zostało zaledwie kilka sekund życia. Ponadto jego szczątki były kilkakrotnie wykopywane i przenoszone w inne miejsce, co mogło wywołać prawdziwy gniew zmarłego. Mordercom jego syna wzniesiono pomnik, ale zanim go odsłonięto, uderzył w niego piorun. 20 lat później doszło do podobnego zdarzenia. Silny ból głowy i ciała, problemy z żołądkiem i wątrobą, pragnienie, bicie serca i bardzo silne pocenie to oznak tajemniczej choroby, która kilkoma falami zdziesiątkowała populację Anglii w XV i XVI wieku. Przebieg choroby był niezwykle szybki. Śmierć następowała zaledwie kilka godzin od pierwszych objawów. Do dziś nawet naukowcy nie wiedzą, co to była za infekcja i skąd się wzięła. Nikt nie był w stanie wyleczyć choroby, która na zawsze została zapamiętana jako angielskie poty, a dziwna epidemia pozostaje niewyjaśniona po dziś dzień. Tak tajemniczo jak się pojawiła, również zniknęła. Według Amerykańskiego Centrum Zdrowia Zwierząt w ostatnich 10 latach odnotowano 175 przypadków masowych zgonów ptaków, w których podczas poszczególnych incydentów ginęło ponad 1000 osobników naraz. Według naukowców przyczyną mogą być burze. Uważa się, że ptaki trafiły na silną burzę, grad lub zostały uderzone piorunem. Taki incydent odnotowano na przykład wiosną 2020 roku, kiedy nad stanem Missouri przetoczyła się silna burza, po której niemal cały obszar pokrywały ciała martwych ptaków.